W dzisiejszym wydaniu temat myślę, że ważny, gdyż postępowanie Trumpa zaczyna jednoczyć Europę, zachodzi więc pytanie, a co z Anglią? Podczas tej analizy będę opierał się głównie na relacjach agencji Reuters z najnowszych miesięcy, by pokazać, jak Brytyjczycy oceniają wyjście z Unii Europejskiej i z jakimi trudnościami boryka się dziś Anglia. Od lat słychać dyskusje, czy Brexit przyniósł spodziewane korzyści, czy też raczej rozczarował wielu, którzy w dniu referendum głosowali za opuszczeniem Unii. W ostatnich badaniach widzimy wyraźnie, że większość osób przyznaje dziś, iż decyzja o wyjściu mogła być błędem, choć niekoniecznie oznacza to pragnienie powrotu do bagatelizowanego niegdyś członkostwa. Z jednej strony słychać gorycz z powodu dodatkowych formalności przy handlu z Europą, z drugiej kalejdoskop wydarzeń, spowolnienie gospodarcze, rosnące koszty życia czy napięcia geopolityczne sprawia, że wielu nie wierzy w szybkie wejście z powrotem do UE. W badaniach przeprowadzonych niedawno przy okazji zapowiedzi resetu relacji handlowych i obronnych z Unią pokazano, że choć większość Brytyjczyków żałuje, iż oddano głos za Brexitem, wolałoby raczej unikać ponownego referendum czy ponownego członkostwa, uznając, że jest to zbyt skomplikowane politycznie i w praktyce mało realne. Wśród przeciętnych mieszkańców Anglii rozmowy o Brexit często splatają się z codziennymi problemami. Rosną ceny w sklepach. Inflacja wciąż przekracza poziomy sprzed pandemii, a wielu odczuwa, że pensje nie nadążają za rosnącymi rachunkami za energię czy żywność. Analitycy Banku Anglii i ONS potwierdzają, że inflacja utrzymuje się w niespokojnych rejonach, a oczekiwania ludzi co do przyszłych cen nadal są wyższe niż wcześniej. Tu dochodzi frustracja. Część opinii publicznej doszukuje się przyczyn w oddzieleniu od wspólnego rynku i cłach na importowane towary. Inni podkreślają, że świat mierzy się z globalnym wzrostem cen i Brexitu nie można obarczać za wszystkie trudności, ale zwykłym rodzinom trudno pocieszać się tego typu analizami. Ekonomiści zwracają uwagę, że chociaż PKB Wielkiej Brytanii w ostatnim kwartale wykazało pewien wzrost w porównaniu z innymi krajami G7, to strukturalne wyzwania, mniejszy napływ fachowców z Unii, koszty taryf czy pogorszone relacje handlowe z głównymi partnerami wciąż hamują dynamikę rozwoju. Mniejsze inwestycje firm zagranicznych, które niegdysiejszy członek wspólnego rynku mógł przyciągać, teraz lokalizują produkcję w innych krajach Europy czy Azji, by uniknąć ryzyka barier celnych i logistycznych. W efekcie w niektórych regionach Anglii, zwłaszcza tych uzależnionych od przemysłu eksportowego, odczuwa się stagnację, a lokalne społeczności coraz silniej mówią o poczuciu, że opuszczenie Unii przyniosło więcej przeszkód niż korzyści. Handel z Europą, który wcześniej odbywał się sprawnie, teraz wymaga dokumentów, odpraw i dodatkowych procedur. Małe i średnie przedsiębiorstwa skarżą się na koszty związane z załatwianiem papierów czy ryzyko opóźnień przy dostawach. Transport ciężarówek czasem stoi na granicach dłużej niż dawniej, a importerzy muszą planować zapasy z większym wyprzedzeniem. Dla wielu firm oznacza to wyższe wydatki, które bywają przerzucane na konsumentów. Część kupujących narzeka na mniej zróżnicowane półki w sklepach, zwłaszcza w okresie zakłóceń sezonowych, gdy import z UE nie nadąża z uzupełnianiem towarów. Równocześnie kwestia imigracji, która była jednym z głównych tematów kampanii Brexit, wciąż budzi mieszane uczucia. Z jednej strony spadł napływ pracowników z krajów UE, co w niektórych sektorach, jak służba zdrowia, budownictwo czy usługi gastronomiczne, prowadziło do braków kadrowych i presji płacowej. Z drugiej strony część obywateli cieszy się z większej kontroli nad przepływem osób, choć równocześnie wielu pracodawców żałuje utrudnień w rekrutacji potrzebnych fachowców. Zwłaszcza w NHS, gdzie przed pandemią zatrudnienie personelu spoza kraju UE niwelowało braki, teraz presja jest duża. Oczekiwania pacjentów rosną, a liczba pracowników z zagranicy zmalała. To prowokuje debatę, czy nie warto złagodzić przepisów wizowych, czy upraszczać ścieżki akredytacji dla medyków z zagranicy. Wielu Anglików wspomina też korzyści z ułatwień podróżowania po Europie. Brak potrzeby wizy, proste ubezpieczenia, zdrowotne w podróży, łatwość wymiany walut i płacenia kartą bez dodatkowych opłat. Teraz trzeba planować podróże uważniej, monitorować ograniczenia wizowe i upewniać się, że ubezpieczenie obejmuje straty związane z COVID-19 i innymi ryzykami. Choć niektórzy mówią, to niewielkie niedogodności w porównaniu z odzyskaniem suwerenności, inni wzdychają, że życie stało się mniej wygodne. Politycznie zauważyć można, że rządzący zdają sobie sprawę z tego nastroju. Nowy rząd stara się resetować relacje z UE, negocjować uproszczenia w handlu czy przywracać współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony.
W wywiadach pojawiają zapewnienia, że choć nie ma planów ponownego członkostwa, warto ułatwiać życie ludziom i firmom, upraszczać procedury graniczne i współpracować w sprawach takich jak energia, badania czy ekologia. Jednocześnie opozycja chętnie podkreśla, że obecne trudności są w dużej mierze skutkiem polityki Brexitu i wzywa do większej otwartości. Debata jest intensywna, bo choć ludzie przyznają rację obu stron, w wyborach temat pozostaje palący. Z perspektywy codziennego Kowalskiego największe zmartwienia to rachunki rosnące szybciej niż pensje, trudności firm i stabilność zatrudnienia. Gdy w kieszeni zostaje mniej po opłaceniu energii i żywności, łatwo obarczać winą rząd i decyzje o wyjściu z UE. Gdyby Polska czy inne kraje oferowały lepsze perspektywy ekonomiczne, część Brytyjczyków rozważa emigrację, choć wielu też ceni sobie życie w Anglii i się nie ruszy. Młodsze pokolenia często twierdzą, że świat staje się bardziej skomplikowany i że dawniej otwarty rynek UE dawał im więcej możliwości podróży i pracy. Starsi pamiętają czasy sprzed Brexitu i potrafią wyliczyć, jak zmieniły się koszty wysyłania dzieci na studia czy podróżowania po Europie. Nie brakuje też głosów mówiących, że choć Brexit ma wady, to inne problemy, takie jak globalna inflacja, napięcia międzynarodowe czy pandemia, mocno wpływają na życie i nie da się wszystkiego zrzucać na wyjście z UE. Wiele krajów boryka się z podobnymi wyzwaniami, a Brytyjczycy powinni patrzeć na szeroki kontekst. Tym niemniej to właśnie Brexit bywa wygodnym symbolem wielu trudności. Odwołanie się do decyzji podjętej kilka lat temu pomaga narracji, że trzeba zmienić kurs polityki, nawet jeśli przyczyny są bardziej złożone. Debata toczy się nie tylko w telewizji i prasie, ale i przy codziennych rozmowach w pubach. Jedni mówią, że nigdy się nie dowiemy, co byłoby, gdybyśmy zostali. Inni, że trudno cofnąć zegar, trzeba patrzeć w przyszłość i naprawiać błędy. Rośnie zainteresowanie wymianą handlową z krajami spoza UE, inwestycjami w rynki w Azji czy Ameryce, ale to także wiąże się z ryzykiem i niepewnością. W państwach UE widać ostrożniejsze podejście do Brytanii, ale też chęć współpracy w sprawach takich jak wsparcie Ukrainy czy współpraca naukowa. Zaufanie jest budowane stopniowo, ale pod powierzchnią wciąż czuć echa dawnych sporów. Na lokalnych rynkach pracy obserwuje się, że w branżach zależnych od eksportu do UE rotacja spadła, a niektóre zakłady przeniosły część produkcji na kontynent. To z kolei budzi obawy wśród pracowników, że miejsca pracy mogą zniknąć. Jednak z drugiej strony firmy próbują rozwijać handel z innymi krajami, co wymaga nowych umiejętności i inwestycji, więc część ludzi docenia wsparcie szkoleniowe czy dofinansowanie, nawet jeśli proces adaptacji jest bolesny. Rząd stara się też reagować na inflację poprzez programy socjalne, obniżki podatków dla niektórych grup, wsparcie dla najuboższych, przywracanie dodatków typu zimowe dopłaty do rachunków. Choć te działania przynoszą ulgę, nie usuwają fundamentalnych napięć ekonomicznych. Część komentatorów twierdzi, że bez poprawy produktywności gospodarki i przyciągnięcia inwestycji stagnacja może się utrzymywać. I znów przewija się pytanie, czy lepiej by było zostać w Unii z dostępem do wspólnego rynku, czy budować nowe relacje na zewnątrz? Odpowiedzi są podzielone, a ludzie wciąż podają przykłady firm, które cierpią i takich, które zyskują, handlując z Azją czy Ameryką Północną. Z politycznego punktu widzenia rządzący balansują między zapewnianiem suwerenności a pragmatyzmem gospodarczym. Stąd nowe porozumienia handlowe poza UE, ale też starania o ułatwienia z Europą. Ludzie śledzą te ruchy z nadzieją, ale też sceptycyzmem. Oczekują efektów w postaci lepszych cen i większej stabilności zatrudnienia. Przy kolejnych wyborach temat Brexitu nadal będzie ważny, bo stanowi symboliczny punkt odniesienia dla oceny rządów. Czy potrafią łagodzić skutki wyjścia i przeciwdziałać negatywnym trendom, czy też pozwalają, by kryzys trwał. Podsumowując, Anglicy w dużej większości przyznają dziś, że Brexitu żałują przynajmniej w sensie tego, jak potoczyły się skutki. Dodatkowe formalności w handlu, droższe życie, problemy kadrowe w ważnych sektorach, zawirowania w podróżowaniu. Jednak równocześnie niewielu wierzy, że powrót do UE jest realny lub pożądany. Wolą koncentrować się na naprawianiu sytuacji w obecnym kształcie. W codziennych rozmowach często słychać: trzeba iść do przodu, dostosować się, szukać nowych partnerstw, a nie marzyć o cofnięciu decyzji sprzed lat. To postawa pragmatyczna, choć podszyta żalem, że szansa na unijną formułę współpracy, która zdawała się wygodna, została zmarnowana. I choć Brexit pozostaje punktem wyjścia wielu problemów, to ich źródła bywają głębsze i łączą się z globalnymi trendami, a nie tylko z opuszczeniem wspólnoty.